tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak stworzyć swoją własną, prostą stronę internetową, niezależnie od tego, w jakiej branży działasz. Zrobimy to z pomocą WordPressa i sztucznej inteligencji. Zaczynamy. Aby Twoja strona mogła pokazywać się odbiorcom, potencjalnym klientom, potrzebujesz dwóch rzeczy. Adresu strony, czyli domeny, oraz hostingu, czyli miejsca, w którym będzie Twoja strona przechowywana. Żeby wykupić te rzeczy, polecam Ci jedną sprawdzoną polską firmę hostingową, z której korzystam od lat. Na początek kliknij sobie link w opisie tego filmu, zostaniesz przekierowany na taką stronę, gdzie możesz kupić te usługi. Po wejściu w zakładkę hosting zobaczysz różne plany cenowe. Jak je wybrać? Jeśli dopiero zaczynasz i Twoja strona będzie raczej mała, będzie to taka strona wizytówka, na której nie będzie dużego ruchu, no to te podstawowe pakiety Orange lub Kiwi w zupełności Ci wystarczą. Jeśli planujesz rozwijać tą stronę, będziesz miał sklep lub coś większego, wtedy warto zainwestować w te wyższe pakiety. Będziesz miał również więcej miejsca na dane, na przykład na pocztę. Podane kwoty są kwotami netto, tutaj mamy cenę za pierwszy rok, a tutaj cenę odnowienia. Gdy wybierzesz jeden z pakietów, kliknij sobie tutaj i zostaniesz przekierowany do kolejnego kroku. Na tym ekranie musisz zrobić jeszcze jedną rzecz, dodać do koszyka domenę. W tym miejscu możesz wpisać adres Twojej domeny, którą chciałbyś kupić. I w tym miejscu właśnie wpisujesz adres, na przykład strona firmowa, to jest oczywiście tylko przykład. Jeśli ten adres jest niedostępny, dostaniesz tutaj informację, czerwony krzyżyk, że nie można takiej domeny zarejestrować. Dlatego możemy sobie zmienić nazwę, dopiszę sobie końcówkę AI, no i tutaj mamy właśnie informację, że ta domena jest dostępna, możemy ją dodać do koszyka. Przy wyborze nazwy domeny zwróć jeszcze uwagę na rozszerzenie, czyli końcówkę. Najlepiej wybierać końcówkę .pl, jeśli działasz na rynku polskim, a jeśli działasz na zagranicznym rynku, wybierz sobie rozszerzenie .com. Wtedy będzie to najbardziej uniwersalna domena. Najlepiej, żeby domena nie zawierała myślników czy też polskich znaków, bo po prostu ciężko będzie ją potem wymówić i zapisać klientowi. Gdy wybrałeś hosting i domenę, możesz przejść do kasy. Następnie mamy tutaj miejsce na wpisanie kodu rabatowego. Kliknij sobie tutaj i wprowadź kod rabatowy, który znajdziesz w opisie tego filmu. Po wpisaniu kodu kliknij dodaj, wtedy cena hostingu zostanie dodatkowo obniżona. Teraz klikasz zamawiam i przechodzisz do rejestracji konta. Gdy nie masz jeszcze konta, klikasz rejestracja w 15 sekund, wybierasz, czy rejestrujesz konto firmowe, czy na osobę fizyczną. Jeśli wybierasz konto firmowe, wystarczy wpisać NIP i wszystkie dane zostaną tutaj pobrane. Ja mam już wykupiony hosting, więc przejdę od razu do konta. Ty musisz tylko zarejestrować konto i w późniejszym etapie opłacić zamówienie. Gratuluję, za Tobą pierwszy ważny krok, masz już domenę i hosting. Teraz zajmiemy się tworzeniem strony. Żeby stworzyć taką stronę z pomocą sztucznej inteligencji, możemy wejść sobie tutaj na serwery, na strony www, i w tym miejscu musimy dodać naszą domenę, którą wykupiłeś do tych stron. Nazwy domen, które będziesz miał w systemie, znajdziesz w tym miejscu. Wejdź sobie na domenę i po prostu skopiuj sobie domenę, którą masz w systemie, na przykład taką. Wchodzę sobie na serwery, strony www, dodaję taką stronę, no i tutaj wszystko już zadzieje się automatycznie. Klikam dodaj. Gdy domena została dodana, należy jeszcze aktywować certyfikat SSL. Nie wchodząc w szczegóły techniczne, to jest bardzo ważne i musisz to zrobić, jeśli chcesz mieć zabezpieczone połączenie. Więc wchodzisz sobie tutaj i wystarczy kliknąć włącz SSL. Następnie klikasz w tym miejscu i włączasz. Jeśli otrzymasz tutaj zielony komunikat, to znaczy, że wszystko przebiegło prawidłowo. Możemy przejść do dalszego kroku. Jeśli komunikat jest czerwony i coś się nie udało, to znaczy, że musisz po prostu poczekać kilkanaście, kilkadziesiąt minut od momentu zakupu domeny i zrobić to ponownie, wtedy na pewno się uda. Przejdźmy teraz do tworzenia Twojej strony z pomocą wygodnego kreatora. Przechodzimy sobie tutaj, kreator WordPress AI i tutaj mamy dwie metody. We wcześniejszych poradnikach pokazywałem Ci tą klasyczną instalację i tworzenie całej strony ręcznie. Dzisiaj skupimy się na kreatorze AI. I żeby stworzyć sobie taką stronę, musisz zaakceptować regulamin, który mówi o tym, że pierwszy rok korzystania z tej usługi jest bezpłatny, a potem, jeśli ta strona Ci się spodoba, będziesz chciał z niej skorzystać dalej, no to mamy tutaj taką dodatkową opłatę. Jeśli nie chcesz korzystać z tego kreatora, to mam w opisie inny poradnik, który będziesz mógł sobie również zobaczyć. Teraz wybieram domenę, czyli wybieram sobie tą nazwę, którą wcześniej wykupiłem. Wszystko jest w porządku i strona zostanie połączona z tym adresem, z tą domeną, więc mamy wszystko
Dobrze, klikam dalej i w tym miejscu wpisujemy tytuł strony. Na początek stworzę stronę firmową, więc wpisuję, uwaga, strona firmowa. Ten tytuł będziesz mógł zmienić w dowolnym momencie, więc to jest tylko taki przykład. Mamy login oraz e-mail administratora. To są ważne rzeczy, które warto sobie sprawdzić, czyli na ten e-mail przyjdą wszystkie dane, będzie to Twój e-mail do zarządzania całą stroną. No i tutaj możesz wybrać również Twój login do strony. Następnie klikam dalej i tutaj mamy właśnie nasz bardzo prosty, jednocześnie praktyczny kreator. Wybierasz, czy to ma być strona firmowa, czy też ma to być blog, a może landing page. Ja wybiorę sobie stronę firmową. Tutaj opisuję swoją witrynę, czyli czym się zajmuję. Czy to ma być strona salonu beauty, czy może strona firmy budowlanej. Wszystko zależy od tego, czym się zajmujesz. Musisz opisać tutaj w kilku zdaniach to, co ma znaleźć się na stronie, jakie usługi świadczysz i na przykład w jakim mieście. Wpiszę tutaj przykładowy opis. W tym miejscu opisz swoimi słowami, co ma znaleźć się na stronie. Te teksty nie muszą być bardzo precyzyjne, ponieważ w późniejszym etapie będziesz w stanie je podmienić. Pokażę Ci oczywiście, jak to zrobić. Czyli wklejam tutaj krótki opis. Strona firmy budowlanej działającej w Warszawie i okolicach. Oferujemy remonty mieszkań i domów, wykończenia łazienek, gładzie i malowanie. Czyli taka klasyczna firma remontowa. No i tutaj możesz wybrać, czy ta strona ma być one page, czyli czy to ma być jedna spójna strona bez żadnych dodatkowych zakładek, czy strona z wieloma zakładkami, czyli taka klasyczna strona. Możesz wybrać, co chcesz. Ja wybiorę sobie dla przykładu stronę wielostronnicową. Wybieram język, czy ma być profesjonalny, czy też przyjazny. Ja wybieram sobie przyjazny, żeby wyjść tutaj frontem do klienta i klikam zainstaluj. Instalacja się powiodła i tutaj mamy nasze dane logowania, czyli mamy login i hasło do strony oraz adres panelu, który służy do zalogowania się do Twojej strony. Te dane zapisz sobie w bezpiecznym miejscu, żebyś miał do nich dostęp. Gdy są zapisane, to przejdź sobie tutaj, wchodzę na adres strony, tutaj wprowadzasz swój login, może to być adres e-mail lub właśnie login, który tam widziałeś i hasło. Następnie logujemy się do strony. Należy chwilkę odczekać i zaraz uruchomi się kreator witryny, który poprowadzi Cię przez cały proces. Na początek kilka pytań. Czy chcesz, żeby odwiedzający mogli się z Tobą kontaktować? Tak, chcemy. Czy chcesz system rezerwacji? Nie. Czy klienci odwiedzają firmę osobiście? Nie. I tutaj mamy jeszcze kilka dodatkowych pytań, jeśli chciałbyś przez nie przejść. Domyślnie są zaznaczone wszystkie na nie, więc robimy sobie prostą stronę, nie potrzebujemy dodatkowych funkcji. Przechodzę dalej i w tym kroku muszę wybrać szablon dla mojej strony internetowej, który najbardziej mi się podoba. Możesz sobie przejrzeć dostępne szablony i wybrać ten, który pasuje do Twojego stylu. Załóżmy, że ten szablon najbardziej mi się podoba, klikam dalej. Teraz mogę wybrać, jakie podstrony mają znaleźć się w całym portalu. Czyli mamy tutaj kontakt, galeria, wycena, usługi, referencje. Mamy tutaj jeszcze dodatkowe strony, na przykład o nas, sekcja pytań i odpowiedzi. Tutaj nie należy tych stron dodawać zbyt dużo, żeby nie przytłoczyć klienta, więc myślę, że te 6 nam wystarczy, plus strona główna. Klikamy dalej. W tym momencie strona jest konfigurowana, więc nie przerywaj tego procesu, nie odświeżaj strony, bo będziesz musiał rozpocząć ten proces od nowa. Po kilku minutach wszystko powinno zostać skonfigurowane. Po chwili zostaniesz przekierowany na Twoją nową stronę, która wygląda właśnie w ten sposób. I fajna opcja jest taka, że po prawej mamy takiego asystenta wspieranego sztuczną inteligencją. Możemy zadawać mu pytania i prosić o pewne korekty na stronie. Na przykład możemy zacząć od zmiany koloru. Wybieram sobie tutaj opcję chcę zmienić kolor mojego motywu i system automatycznie pokaże nam dostępne palety kolorów. Czyli jeśli na przykład nie podobają Ci się te domyślne kolory, możesz w bardzo prosty sposób zmienić sobie tą paletę. Wybiorę sobie troszkę inną paletę i zapisuję zmiany. Zmiany zostały wprowadzone na naszej stronie. Kolejna funkcja tego systemu to zmiana tekstów. Możemy sobie zaznaczyć dany obszar, na przykład ten, i napisać, żeby opisy usług zostały bardziej rozbudowane. Czyli wpisuję rozbuduj opisy usług. Powiedziałem to bardzo skrótowo. Zobaczymy, czy system sobie poradzi z tym poleceniem. Mamy wykończenia wnętrz, remonty łazienek i chciałbym, żeby te opisy zostały nieco rozbudowane i faktycznie tak się stało. Jeśli
taka zmiana Ci się podoba, no to możemy ją zapisać. Jeśli nie, jeśli jednak te teksty nie są tak dobre, możemy spróbować ponownie, wtedy system próbuje jeszcze raz wygenerować dla Ciebie teksty. Oczywiście najlepiej, jeśli masz swoje teksty przygotowane wcześniej, ale można również właśnie bazować na tym systemie. Jest tutaj jeszcze kilka opcji, które będą rozwijane, ale ja chciałbym się skupić na tym, żeby pokazać Ci, jak samodzielnie edytować dowolny element strony bez korzystania z tego czata. Teraz możesz sobie zobaczyć, co zostało stworzone. Mamy zakładkę kontakt, o nas, referencje, usługi. Każda zakładka ma już tutaj gotowe bloki i sekcje. Teraz Twoje zadanie to po prostu podmiana grafik oraz tekstów, żeby pasowały konkretnie pod Twoje potrzeby. No i zacznijmy sobie od strony głównej. Mamy u góry pasek administracyjny, który pozwala na edytowanie poszczególnych elementów. Jeśli wejdziesz sobie w edycję strony, to zostaniesz przekierowany do takiego edytora i w tym edytorze możesz sobie kliknąć na każdy z elementów i podmienić dane, na przykład zdjęcie czy też tekst. Wystarczy, że klikniesz sobie lewym przyciskiem myszy na przykład na to zdjęcie i klikniesz zastąp. I teraz, jeśli masz własne zdjęcie, musisz kliknąć wyślij na serwer i tutaj z Twojego komputera wybrać dane zdjęcie. Mamy tutaj zdjęcie, przesyłam je z mojego komputera i po chwili zostanie podmienione. Pamiętaj, żeby zdjęcia, które przesyłasz do systemu, były dopasowane do tych bloków. Jeśli chcesz je przesunąć, zmniejszyć, możesz przytrzymać lewy przycisk myszy na tej ikonce i wtedy mamy możliwość zmiany położenia tych zdjęć. Teksty są bardzo proste w edycji. Klikasz sobie tutaj i po prostu tak jak w każdym edytorze tekstu wpisujesz na klawiaturze, na przykład zamiast Warszawy damy Katowice, no i mamy od razu zmianę. Jeśli chciałbyś wprowadzić jakieś edycje w tym tekście, na przykład coś pogrubić, wystarczy zaznaczyć tekst. Mamy pogrubienie, kursywa, mamy również dodatkowe opcje. Jeśli klikniesz sobie tutaj, mamy na przykład możliwość zmiany koloru tekstu, wymiary, obramowanie, czyli jeśli ten tekst ma być większy, możemy sobie tutaj wybrać na przykład L albo M, albo po prostu kliknąć tutaj i wybrać konkretny rozmiar tego tekstu, który ma właśnie się pojawić na stronie. I każda z tych sekcji ma właśnie możliwość edycji. Możemy zmieniać ikonki, możemy zmieniać teksty. Bardziej zaawansowane korekty oczywiście również są możliwe, ale to już wymaga nieco większej zabawy. Jeśli na przykład chciałbyś tutaj dodać więcej opinii, no to możemy to zrobić w taki sposób, że mamy tutaj takie 3 kreseczki i widzimy tutaj każdą z sekcji, każdy blok, który się tutaj znajduje. Wystarczy znaleźć sobie te kolumny, mamy 3 kropeczki i możemy je powielić. Wtedy mamy 2 sekcje obok siebie, 4 opinie. No i tak można zrobić tak naprawdę z każdym elementem. Możemy sobie go kopiować, żeby na przykład coś dodać do Twojej strony. Na dole mamy formularz kontaktowy. Ten formularz pokaże Ci, jak edytować w innym miejscu. No i mamy stopkę i nagłówek. Żeby ją edytować, musimy kliknąć sobie na edycję. Wtedy zostaniesz przekierowany do takiego widoku. No i tutaj na przykład możemy sobie taką ikonkę zastąpić, tak jak wcześniej, wysłać z naszego komputera na przykład logo Twojej firmy, albo jeśli nie chcesz się w to bawić, to po prostu usuwasz taką ikonę i ona znika. Następnie możesz dodać na przykład linki do Twoich mediów społecznościowych, żeby pokazać, że jesteś wiarygodnym fachowcem, wiarygodną firmą. Żeby dodać takie linki, musisz po prostu kliknąć w daną ikonkę i przy każdej ikonie masz link. Jeśli go zmienisz, to następnie trzeba go tutaj zatwierdzić i zapisać zmiany. I teraz wrócimy sobie do naszej strony, ale pokażę Ci drugi sposób właśnie przeglądania stron i edycji. Wchodzimy sobie tutaj na Zobacz stronę i tak wygląda panel administracyjny WordPressa. Po lewej stronie mamy różne opcje. Jeśli wejdziemy sobie na strony, to tutaj znajdują się wszystkie strony, które mamy na naszym portalu. I żeby edytować, wrócić do edycji strony głównej, można sobie wejść tutaj i kliknąć edytuj. Wtedy wracamy do naszego edytora i możemy sobie dalej wykonywać zmiany, ale kolejny element, który warto zmienić, to nagłówek, czyli klikam sobie tutaj, klikam edycję, no i w tym miejscu możemy sobie znowu usunąć taką ikonkę, jeśli nie mamy logo i zmienić pewne elementy. Na przykład jeśli chciałbyś pogrubić tą nawigację,
to możemy sobie wejść tutaj, następnie wejść sobie w tą trzecią ikonkę, mamy tutaj stylistykę tego elementu i możemy na przykład zwiększyć rozmiar, żeby wszystko było lepiej czytelne. Albo możemy zmienić typografię, czyli możemy kliknąć tutaj w te 3 kropeczki i wtedy rozwiną się przed nami kolejne opcje. No i na przykład możemy wybrać krój pisma, możemy wybrać wygląd i mamy dużo opcji do wyboru. Oczywiście to jest opcjonalne, ale jeśli masz taką potrzebę, no to możesz właśnie na przykład sobie pogrubić taką nawigację. No, myślę, że zostawimy to w takiej formie. Tutaj znowu można zmienić linki, zapisuję i moja strona będzie już wyglądać znacznie lepiej. Każdą stronę edytuje się tak samo, czyli wchodzisz sobie w edycję i tutaj można sobie jeszcze kliknąć podgląd, żeby zobaczyć jak wygląda, no i pochodzić sobie po stronie. Jeśli jesteś zalogowany jako administrator, masz opcję edycji każdej strony. Ale mamy tutaj jeszcze formularz kontaktowy i to jest ważny element, którego nie będziesz w stanie edytować w tym miejscu. Musimy to zrobić przez wtyczkę WP Forms. I klikasz sobie tutaj, ona została automatycznie zainstalowana. Następnie wchodzę sobie w WP Forms, wszystkie formularze i w tym miejscu mamy automatycznie utworzony formularz. Możemy wejść w jego edycję i zmienić na przykład pola. Możemy dodać tutaj albo usunąć dane pole. Jeśli nie chcesz mieć tematu wiadomości, wystarczy, że klikniesz sobie na kosz na śmieci, usuniesz dany element i nie ma go w tym miejscu. Możesz również, a nawet powinieneś wejść w ustawienia i w tym miejscu wybrać, gdzie mają trafiać powiadomienia. Czyli możemy wejść sobie w ustawienia powiadomień i jeśli otrzymasz wiadomość przez formularz kontaktowy, to ona automatycznie trafia na adres e-mail administratora, który podałeś przy tworzeniu strony. Możesz wybrać tutaj dowolny inny adres, na przykład wpiszę sobie tutaj kontakt@netgonet.pl i wtedy, gdy ktoś wyśle mi wiadomość przez stronę, na ten adres przyjdzie wiadomość, nowy wpis, prosty formularz kontaktowy. Możemy to na przykład zmienić i napisać nowa wiadomość, strona internetowa. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać. Ta wtyczka ma dużo więcej ustawień, mam dedykowany poradnik na jej temat na moim kanale. Ale uwaga, to nie wszystko. Twoja strona nie może jeszcze zostać upubliczniona, ponieważ brakuje Ci jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Jako właściciel strony internetowej masz obowiązek poinformować użytkownika o tym, w jaki sposób przetwarzasz jego dane i do jakich celów. Potrzebujesz polityki prywatności oraz jasnego systemu, który pokazuje informacje na ten temat użytkownikowi. Pokażę Ci teraz, jak dodać baner informacyjny do Twojej strony przy pomocy narzędzia Cookiebot od Usercentrics. Jest to partner tego odcinka i narzędzie, które jest znane na całym świecie. Być może wielokrotnie spotkałeś się z takim banerem w internecie i to właśnie pochodzi od tego narzędzia. Co najlepsze, możesz zacząć tutaj korzystać z tego narzędzia bezpłatnie. Wystarczy, że klikniesz sobie link w opisie pod tym filmem, a następnie założysz tutaj bezpłatne konto. Mamy tutaj kilka opcji. Możesz od razu zacząć Start Trial, albo możemy wejść sobie na Pricing i zobaczyć jeszcze dodatkowe opcje. Jeśli dopiero startujesz i Twoja strona jest naprawdę mała, no to mamy tutaj opcję bezpłatną za 0 zł do 50 podstron. Mamy tutaj pewne ograniczenia, dlatego jeśli będziesz tą stronę rozwijał, będzie to strona międzynarodowa, wielojęzyczna, wtedy warto zainteresować się tymi płatnymi planami, aby mieć więcej możliwości. Możesz przetestować wszystkie funkcje premium przez 14 dni bez dodatkowych opłat. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj i w tym miejscu musisz sobie założyć konto albo przez Google'a, Microsofta, albo po prostu wpisując adres e-mail. Ja zaloguję się przez Google i pokażę Ci, jak wygląda konfiguracja. Na początku mamy opcjonalną ankietę. Możemy sobie ją pominąć, jeśli nie chcesz jej wypełniać i po prostu przejść od razu do konfiguracji. Następnie wybieramy sobie tutaj z tego panelu kraj, czyli wybieramy sobie Poland i wybieramy Next. Następnie musimy podać adres naszej strony. Dodaję adres, który wykupiłem w LH, następnie klikam Next. W tym panelu mamy opcje dotyczące konfiguracji wyglądu i zawartości tego baneru i możesz wybrać, czy to ma być właśnie baner na całą stronę, czy ma być to po prostu pasek na dole. To zależy od Ciebie. Pamiętaj, że w tej wersji takiej bezpłatnej część opcji dotyczącej zmiany wyglądu jest niedostępna
I jeśli mamy opcję płatną, to możemy sobie wszystkie te elementy pozmieniać, na przykład zmienić logo. Następnie mamy opcję Content. W tym miejscu wybieramy domyślny język tego banera i możemy sobie dodać język polski, czyli Polish, i dodajemy sobie teraz domyślny język na polski. Wtedy wszystkie te treści zostaną automatycznie przetłumaczone. Jeśli mamy wersję Pro, to znowu system automatycznie robi to za nas i dostosowuje baner pod konkretnych odwiedzających. No i tutaj najlepiej sobie przeczytać wszystkie te komunikaty i sprawdzić, czy są zgodne z tym, co chcemy przekazać użytkownikom. Są to takie domyślne, szablonowe zgody. Następnie mamy opcję Privacy. W tym panelu możesz zdecydować, czy na Twojej stronie ma być widoczny taki mały przycisk, w którym klient będzie mógł podejrzeć, na co wyraził zgodę, a na co nie. I jest to wymagane przez prawo, żeby klient mógł cofnąć wyrażoną zgodę, więc najlepiej go zostawić. Możemy sobie przejść dalej. Konfiguracja jest już prawie zakończona, ale musimy przejść sobie jeszcze do naszego WordPressa, czyli tutaj, gdzie byliśmy wcześniej. Wchodzę sobie do WordPressa, wchodzę na wtyczki, dodaj wtyczkę i wybieram sobie tutaj nazwę Cookiebot. W tym miejscu muszę wyszukać wtyczkę Cookiebot. Wygląda w ten sposób, ponad 100 000 aktywnych instalacji. Mamy przycisk zainstaluj. Kliknij sobie tutaj. Teraz wtyczka jest instalowana na Twojej stronie i będziemy mogli ją włączyć i skonfigurować. Po uruchomieniu wtyczki możemy sobie przejść do zakładki Cookiebot, która znajduje się w tym miejscu. Mamy już konto założone, więc teraz wystarczy wejść sobie tutaj na Connect. Mamy przycisk Connect. W tym miejscu musimy wprowadzić ID naszego konta. Bardzo łatwo je znaleźć. Wystarczy wejść sobie na stronę Cookiebot, na implementację i poniżej mamy Domain Group ID. Kopiuję sobie ten kod i wklejam w tym miejscu. Następnie klikam Połącz konto. Połączenie przebiegło prawidłowo. Tutaj warto wybrać sobie jeszcze język. Jeśli mamy automat i wersję płatną, to system automatycznie będzie te języki przełączał, ale jeśli chcesz mieć pewność, że baner będzie po polsku, wybierz sobie język polski, zapisz zmiany. W kolejnych zakładkach mamy jeszcze ustawienia zaawansowane, ale o tym opowiem w innym poradniku. Na ten moment do prostej strony wystarczy Ci to, co zrobiliśmy. Teraz pozostaje przetestowanie, czy baner faktycznie działa. Wejdź sobie na Twoją stronę w trybie incognito i zobacz, czy baner wyświetla się prawidłowo. Klient powinien mieć możliwość wyboru, na co wyraża zgodę, a na co nie. Jeśli zezwolimy na wszystkie, no to w lewym lub prawym rogu strony pojawi się ikonka, w której klient będzie mógł sobie podejrzeć wszystkie zgody i je wycofać lub na przykład zatwierdzić, jeśli zmieni zdanie. Ważna informacja, Cookiebot po utworzeniu konta potrzebuje około 24 godzin na przeskanowanie Twojej strony, wykrycie odpowiednich plików cookies i dopiero wtedy będzie działać prawidłowo, więc musisz poczekać, aby ten system był wdrożony, czyli zrób sobie przerwę na 24 godziny, a potem możesz publikować Twoją stronę. Ale zanim to zrobisz, zróbmy jeszcze małe porządki, żeby nie było tutaj dodatkowych śmieci, których nie potrzebujesz. Wracam na stronę, wchodzę sobie do WordPressa i tutaj taki króciutki poradnik. Jeśli wybrałeś w builderze AI bloga, to we wpisach będziesz miał różne przykładowe wpisy. Jeśli ich nie chcesz, to warto je usunąć, żeby nie zaśmiecały Twojej strony, czyli przenosimy je do kosza, a potem z kosza wyrzucamy już nieodwracalnie. Warto sobie o tym pamiętać, żeby nie trzymać tutaj zbędnych elementów. Następnie wejdź sobie na strony, usuń strony, których nie potrzebujesz, czyli zasada jest wszędzie taka sama. Przenosisz do kosza tym przyciskiem, a potem z kosza usuwasz. Dodatkowo warto wejść sobie na wtyczki i tutaj mamy kilka wtyczek, których nie potrzebujemy, na przykład właśnie Hello Dolly, czy też tutaj wtyczka antyspamowa. Nie mamy bloga, więc możemy sobie zaznaczyć checkboxa i je usunąć. Gratulacje, stworzyłeś swoją prostą stronę internetową, którą możesz wykorzystać. Dodaliśmy do niej formularz kontaktowy oraz baner, który informuje użytkownika o tym, w jaki sposób jego dane są przetwarzane. Możesz z tą stroną ruszać w świat, pokazać ją klientom i zacząć działać.
Ale być może chciałbyś zrobić coś jeszcze, być może chciałbyś ją rozbudować, a być może chciałbyś stworzyć sklep internetowy. Jeśli interesują Cię te tematy, to na moim kanale znajdziesz kompleksowe, bardziej rozbudowane poradniki dotyczące tego tematu. Dziękuję Ci za oglądanie, będzie mi miło, jeśli zostawisz mi łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.